Witam wszystkich na moim kanale po dłuższej przerwie. W dniu dzisiejszym chciałem przedstawić modernizację instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie falownika DEYE SUN 10 kW, trzyfazowy falownik, trójfazowy falownik, który zasila cały dom w chwili obecnej. Jest połączony z instalacją PV o łącznej mocy 6 kWp. Teraz nie ma żadnej produkcji energii, bo jest godzina 22. Mam go od 3 dni. Instalacja wyprodukowała 55,6 kWh. Dzisiaj 10,4 tylko, ponieważ nie włączałem żadnych obciążeń. Przez chwilę tylko chodziła grzałka, jakieś tam gotowanie i to wszystko. Generalnie kiedy obciążyłem wczoraj, to było falownik od samego rana do godzin wieczornych. Kiedy była produkcja, wyprodukowało dwa stringi, wyprodukowały 23,4 chyba kWh przez cały dzień. Dobry uzysk z dwóch stringów. Dlaczego wybrałem takie urządzenie i zdecydowałem się na modernizację istniejącej instalacji na tych dwóch przetwornicach do grzałek Elcar i EcoSolar Boost? Szkoda było energii pakować przez cały dzień w bufor, na ciepłą wodę użytkową podgrzewać tymi przetwornicami 500 litrów wody, tak, duży zbiornik wody, i praktycznie ta energia marnuje się, nie jest wykorzystana. Nie potrzebuję tak dużego zbiornika wody, żeby po prostu non stop to podgrzewać, zwłaszcza latem. Szkoda mi tej energii. Chciałem właśnie zastosować system, który będzie zasilał cały dom, i zdecydowałem właśnie się na montaż falownika DEYE SUN 10 kW. W przyszłości dołożę jeszcze jeden string o mocy 3 kWp i po prostu, żeby było w granicach 10 kW mocy całej instalacji fotowoltaicznej. Tutaj jest dołożona rozdzielnica, która zasila falownik. Z głównej rozdzielni puszczone są dwa kable. Jeden jest kabel, który zasila falownik DEYE, i z falownika idzie na cały dom. Tutaj będzie jeszcze zastosowane w miejsce tych łączek zabezpieczenie jedno, tak aby zrobić obejście w przypadku awarii falownika, żeby można było przełączyć szybko na prąd z sieci energetycznej, aby nie przekładać przewodów w rozdzielni, nie rozkręcać tego, nie kombinować. Mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy się nie zdarzy, ale monterzy zalecają zastosowanie takiego obejścia, aby być zabezpieczonym na każdą sytuację. Na chwilę obecną czekam jeszcze na baterię LiFePO 4, którą zamówiłem bezpośrednio z Chin. Niestety czas oczekiwania jest dosyć długi, bo to trochę waży, duża paczka, i niestety trzeba czekać. Pomimo że nie ma baterii, falownik działa bez baterii. Świetnie sobie radzi z energią wyprodukowaną przez panele. Puszczamy na cały dom, mamy zasilanie całego domu na prąd bytowy, gotowanie, pralka, no wszystko. Nie trzeba nic kombinować z jakimś dokładaniem gniazdek. Cały dom zasiliłem. Trzy fazy mamy tutaj. Na każdą fazę to jest 10 kW mocy ten falownik. Na każdą fazę możemy
obciążyć po 50%, także tutaj mamy po 5 kW na każdej fazie. Mamy w sumie 15 kW mocy ciągłej. Falownik będzie sobie pracował bez problemu. Jeśli chodzi o baterię, zamówiłem baterię LiFePO 4. Na razie tylko o mocy pojemności 5 kW. Dosyć drogie są te baterie. Dlaczego zdecydowałem się na taki system, a nie akumulatory kwasowo-ołowiowe czy AGM-y? Bo wychodzę z założenia, że ma ta bateria posłużyć trochę dłużej. Akumulatory to jest podobny koszt, jak się kupi dobrej jakości BMS-y, kable. Trzeba zrobić system odprowadzenia oparów z tych akumulatorów podczas ładowania. W zestawie tutaj mamy czujnik temperatury akumulatorów. DJSUN daje taki czujnik. Musimy tylko sobie zmontować system BMS do takiej baterii, jakbyśmy na kwasie chcieli wszystko zbudować. Ja zrezygnowałem z czegoś takiego. Koszty to jest też 5 kW mocy, żeby zrobić. To trzeba takie 4 setki akumulatory podłączyć ze sobą. Dobrej jakości akumulatory kosztują też 2500 zł. Do tego BMS, do tego kable, klemy. No i problem jest balancer, jeszcze trzeba tam, żeby równo się ładowały te akumulatory. Nie chciałem tego rozwiązania, wolałem zakupić baterię LiFePO 4, ponieważ ona ma dłuższą żywotność i jak przeliczymy to w czasie, to wychodzi, że ta bateria jest tańsza, tak? Jeżeli nie będziemy eksploatować baterii LiFePO 4 do powyżej 50% z rozładowania, no to ona starczy na więcej cykli. Głównie zdecydowałem się na taki wybór baterii, ponieważ ona jest mniejszych wymiarów, ma wbudowany moduł BMS, tak. Do komunikacji z falownikiem ustawiamy tylko pojemność w menu tutaj falownika, prąd ładowania, rozładowania i to wszystko, i lecimy. Kolejną baterię, żeby dołożyć, no to co? No to kupujemy kabel do komunikacji między bateriami. W zestawie są kable do podłączenia. Nie wiem, jaka tam średnica jest. Tutaj jest 50 mm² z falownika. Te śruby to są M10 na klucz 17. No konkret jest. Żeby bateria oddała tą energię, no to musi być gruby kabel. Niestety tutaj na jakichś cieńszych kablach 25 mm² to niestety nie będzie działać. Na małe obciążenia ok, ale żeby uzyskać z baterii duży pobór energii, no to niestety trzeba zastosować konkretne kable i nie ma co tam oszczędzać na tym, żeby to się nie grzało, żeby nie było strat. Zdecydowałem się przede wszystkim też na zastosowanie takiej baterii LiFePO 4, ponieważ są mniejsze straty podczas procesu ładowania, rozładowania i wychodzi to bardziej korzystnie niż zwykłe akumulatory kwasowo-ołowiowe. W dalszych filmach powiem Wam, to będzie jeszcze jakaś tam seria tych filmów o tym falowniku. Powiem Wam, z jakimi problemami borykałem się podczas procesu instalacji, podłączenia. Nie wiedziałem po prostu, według tych schematów wszystko jest rozrysowane, rysunki techniczne, ok. Ja nie jestem jakimś tam elektrykiem, który montuje na co dzień takie urządzenia, nie zajmuję się tym, ale przestudiowałem te schematy, podpytałem i po prostu zamontowałem go sam. Nie ma tutaj jakiejś filozofii. Być może
popełniłem jakieś błędy, ale działa to na chwilę obecną. Tutaj mamy główne zasilanie z sieci i wyjście load, czyli zasilanie na cały dom. Mamy neutralny L1, L2, L3 i P ochronny. Do falownika podłączony jest przewód ochronny według instrukcji. No działa. Generalnie miałem problem w głównej rozdzielni z różnicówką. Wybijało mi tą różnicówkę, ponieważ 0 się nie zgadzało. Coś tam namieszałem z kolejnością podłączenia. Nie zastosowałem. Nie pamiętam dokładnie. Muszę to rozrysować i powiem wam, o co chodziło z tym. Ale było niezłe kino. Cały czas zabezpieczenie właśnie wyrzucało, a to nie był błąd w połączeniu, tylko w kolejności przewodów neutralnych i ochronnych. Generalnie źle to puściłem i falownik po uruchomieniu wyłączał po prostu tamto zabezpieczenie w głównej rozdzielni. Drugim problemem, jaki napotkałem, to konfiguracja sieci Wi-Fi, żeby monitorować sobie, co się dzieje w telefonie, tak? Gdy nie mam je w domu, można sobie skonfigurować to z siecią domową Wi-Fi. No i według producenta ta konfiguracja, która jest tam opisana w dokumentacji, no nie działa to do końca tak jak powinno. Trzeba zastosować inny patent, ale to w następnym filmie pokażę wam, jak to poprawnie zrobić, bezproblemowo, szybko. Ten falownik będzie zasila już w sumie cały dom. Będzie pompa ciepła zamontowana, już jest kupiona. Jak już wspominałem, na razie zrobiłem pod nią stojak, tacę ociekową z grzałkami, z kablem grzejnym. Jak będę to montował, to będzie kolejny etap. Dlatego potrzebny był mi ten falownik, aby ograniczyć zużycie energii na zasilanie pompy, na prąd bytowy. Można powiedzieć, że przez 6 miesięcy będzie słońce, tak? Działa ta instalacja, produkuje prąd. No i zawsze ograniczymy zużycie tego prądu poprzez dorzucenie go z paneli do zasilenia wszystkich urządzeń, odbiorników w mieszkaniu, w domu. Już widzę, że jest mega oszczędność, a o to właśnie chodzi, żeby zejść troszeczkę z rachunków za energię elektryczną. Prąd co chwilę drożeje. Wydatek może nie jest mały takiego systemu, ale w porównaniu do systemu Victrona no jest kolosalna różnica. Victron to nie jest dla każdego system, nie każdego stać na takie rozwiązanie. Zdecydowałem się na ten falownik, bo jako jedyny na rynku jest w przystępnej cenie. Dobrze jest wykonany. Jedyne co mnie zastanawia, to grubość tych kabli tutaj na dwa. Mamy w sumie 3 obwody paneli, możemy podłączyć. Tutaj mamy jeden, drugi i te są zmostkowane idą tutaj do głównego wyłącznika DC i tutaj jest trzeci port, pod który możemy podłączyć w sumie 3 stringi paneli, tak. 2 porty mają funkcję MPPT. Generalnie grubość tych kabli to jest komedia jakaś. Wydaje mi się, że to jest 4 mm kwadrat. No ale działa to, nic się nie dzieje z tym. Generalnie powinny być zastosowane tutaj przewody 6 mm przy takich obciążeniach,
które potrafi ten falownik przenosić, tak. To generalnie ktoś to policzył. Nie podoba mi się to. No ale cóż, jest jak jest. Działa to, na razie nic się z tym nie dzieje. No i co mógłbym jeszcze dodać? W następnym filmie pokażę, jak tam rozwiązałem tutaj połączenie tego, żeby było możliwość przełączenia na sieć elektryczną w przypadku awarii falownika ADE. Tutaj mamy pod spodem zastosowane jeszcze przekładniki faz CT. Właśnie one odpowiadają za odczyt energii i za wysyłanie do sieci i do momentu, kiedy one są założone, to one monitorują według ustawień, tak, na głównym menu falownika, czy mamy wysyłać do sieci, czy nie mamy wysyłać, to po to one są tutaj potrzebne, tą energię. Jeżeli nie wysyłamy, tylko zużywamy na własne potrzeby, no to właśnie jest potrzebne, żeby założyć na każdą fazę, żeby nie wysyłać do sieci. Ustawiamy w menu i lecimy ostro. Na chwilę obecną działa. Dołożymy jeszcze tutaj w miejsce tych połączeń, przewodów kolejne zabezpieczenie, aby to było. Drugim plusem tego systemu jest to, że możemy dołączyć tutaj turbinę wiatrową pod port generatora albo sam agregat prądotwórczy. Mam agregat trójfazowy. Jest to też jakieś przystępne rozwiązanie, które umożliwi nam na zasilenie całego domu poprzez odpalenie agregatu, tak. Jeżeli jest funkcja rozrusznika, no to mamy tutaj przekaźnik i możemy wszystko poustawiać sobie, kiedy ma się załączyć agregat. Dlatego to jest bardzo dobre rozwiązanie w przypadku zaniku prądu z sieci. Tu, gdzie mieszkam, to niestety czasami zimą zdarzają się takie sytuacje, że co chwilę potrafią w ciągu dnia kilkanaście razy wyłączyć prąd, ale to na chwilę. Generalnie tam do godzinki trwało. Jakaś awaria była na sieci, nie wiem co jest przyczyną. Stara linia energetyczna, jakieś awarie, wiatry powodują, że to się coś takiego dzieje. Bateria pozwoli mi na płynne przejście, na zasilanie całego domu. 5 kW mocy z baterii to nie jest na jakiś długi okres, ale ten prąd bytowy wystarczy tam jakieś zasilanie lodówki i oświetlenia. Myślę, że to będzie bez problemu hulać. W przyszłości dokupię jeszcze dwie takie baterie, żeby było 15 kW mocy. Więcej nie ma co szaleć, bo i tak w zimie nie ma uzysków jakichś dużych z paneli fotowoltaicznych, także nie naładujemy tych baterii i będzie proces ładowania odbywał w sieci, będzie się odbywał w sieci energetycznej. Będziemy płacić za prąd potrzebny do naładowania tych akumulatorów, bo one muszą być naładowane. Nie można ich zostawić bez nadzoru. A wiadomo, każdy proces ładowania, rozładowania to są straty i to bezsensowne jest. Dlatego nie nastawiam się na zakup nie wiadomo jakiej pojemności banku energii. To są bardzo duże koszty, no ale w przeliczeniu na żywotność i na lata rozłożone, no to jak to i drożejące cały czas ceny prądu, to w sumie nie będzie to jakiś duży koszt. Tym bardziej, że zejdzie się z rachunków za prąd elektryczny, no to można się bawić w takie coś. A ten falownik potrafi to zrobić. Nie wiem, możemy tutaj
zobaczyć jeszcze. 75,9 kWh zużyłem przez 3 dni. W chwili obecnej 280 W idzie na zasilanie urządzeń w domu. Pobrane 18 kW. I co tutaj mamy? Sieć. Dzisiaj zakupiłem 8,3 kWh. Produkowane było 23,4. I produkcja z paneli. No nie, to jest 10,4 kWh było wyprodukowane. Razem chyba liczone jest 18 kWh z prądem pobranym z sieci, także 8 kWh poszło z sieci. Jest oszczędność, jest. Dzisiaj słabo, bo nie testowałem. W pierwszym dniu podłączyłem grzałkę w buforze, od samego rana praktycznie szło i 23 kW uzyskało z 2 stringów paneli, także z sieci pobrało wtedy 5. No mega oszczędność jest. Niech przez kilka miesięcy będzie słonecznie. Mamy produkcję energii, tak, oszczędzamy dzięki temu. Warto zakupić taki system. Nie jest tani, ale w przyszłości zwróci się to. Będziemy płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do następnego. Myślę, że omówimy jakieś zagadnienie związane z konfiguracją sieci Wi-Fi. No i pokażę jeszcze tą rozdzielnię, co tam zastosowałem, jakie obejście, jak to zrobiłem. Jeszcze zastanawiałem się, co z tymi przetwornicami zrobić. Zapomniałem o tym wspomnieć. Myślę, że je odsprzedam. Sprawne są jedna i druga. Elkar jest odłączony, tylko jest zasilany z zasilacza z rozdzielni 12V po tym kablu zielonym. W sumie one nie będą mi potrzebne, to wystawię to na aukcję i dam link w opisie, jakby ktoś chciał, to będzie mógł sobie odkupić. Bo muszę się ogarnąć z czasem, bo na chwilę obecną to nie mam zbytnio czasu, roboty bardzo dużo, a cokolwiek ruszyć, no ale trzeba będzie działać, póki jest sezon, to trzeba to wykorzystać, może ktoś po potrzebie będzie. Wiem, że jest problem z zakupem tych sterowników do grzałek. Jeśli chodzi o Elkara, no to trzeba długo czekać od producenta. Tutaj to ta przetwornica jest dostępna. Generalnie jak wystawię, to dam znać. W opisie w filmie będzie umieszczony link do aukcji. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do następnego.